No, cześć, tu Kuba, szkocki ogrodnik. Szkocki ogrodnik, który kupił, to miały być nasiona palmy, trochę Carpus wagnerianus, a dostałem co? Dostałem albo starter penicyliny, albo bardzo miniaturowe camemberty. A w dzisiejszym odcinku będę ratować i te nasiona, i swoją godność. Zapraszam na film. No ale po kolei kupiłem te oto zapleśniałe nasiona. Nie wiedziałem, że są zapleśniałe, jak kupowałem. Kupiłem je na serwisie internetowym, gdzie miały dobrą cenę i podejrzewam, że może być coś nie tak, ale z ciekawości kupiłem. To jest trochę Carpus wagnerianus, czyli tam mniejsza odmiana, trochę Carpusa fortunego. Mówię odmiana celowo, bo najnowsze badania sugerują, że to jest odmiana, a nie odmienny gatunek. Jest to odmiana naturalnie niewystępująca w środowisku naturalnym. Powiedziałem masło maślane, nie? Odmiana niewystępująca w środowisku naturalnym, wyhodowana przez człowieka, charakteryzuje się mniejszymi liśćmi, dużo sztywniejszymi, które na przykład tutaj u mnie w szkockim klimacie sprawdzą się rewelacyjnie, no bo tutaj nasze sztormy potrafią zmienić mój parasol ogrodowy bardzo szybko w jakąś dekorację artystyczną. No i kupiłem je, tylko że sprzedawca sugerował, że one są świeże. Kupowałem nasion palm przez blisko rok i myślę, że definicja świeżości bardzo się zmieniła. No ale jak już je mam, no to może pokażę, jak możemy spróbować uratować nasiona palm. Poza tym nie wyrzucam ich, bo chcę, żeby mój kanał był jak Netflix, gdzie nawet martwy bohater może wrócić żywy w następnym sezonie, więc teraz pokażę, jak możemy spróbować je uratować te nasiona. Po pierwsze widzimy, że są spleśniałe i są w takim woreczku. Co sprzyja pleśni, to jest temperatura, wilgoć i skrobia, czy tudzież inne cukry, którymi te grzyby się żywią. Jeśli nasionko jest spleśniałe, to może być spleśniała na przykład tylko ta zewnętrzna łupinka, czy część owocu, który pozostał na nasionie. I wtedy to nasiono możemy uratować. Jeśli dojdzie już do zainfekowania zarodka w środku, no to wtedy ten pociąg już nam odjechał. Tu widzimy, że na pewno są spleśniałe od zewnątrz. Kolejny test to jest zapach. Staramy się nie wąchać grzybni takiej, ale jeśli uderzy nas mocno to bardziej taki zapach stęchlizny, bym powiedział, niż czegoś zgniłego. Jest szansa, naprawdę jest szansa, że to uratuje, ale to pokaże, co zrobić dalej, żeby to uratować. Teraz musimy gdzieś wysypać, na szybko je przejrzymy i powiem dokładnie, co robimy. A teraz co? Teraz je zjemy. Nie, teraz ich nie zjemy. Teraz je otworzymy i wysypiemy. W sumie to już powinniśmy robić w rękawiczkach szkockich, za chwilę je założę. Ale żeby było łatwiej tą paczkę. Widzimy, co się stało? No właśnie. Wiecie co? Te nasiona wyglądają jak poniedziałkowy poranek. Wyglądają fatalnie, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Dobra. Szkockie małe rękawiczki. I teraz tak, próbujemy to sprawdzić. Czy to jest skórka tego nasiona, czy to jest... One są po prostu wilgotne. One są wilgotne. Ta skórka tutaj na nich jeszcze na części jest. To będzie widać, jak to... Widzicie? I ona jest zapleśniała, a nasionko w środku może być dobre. Teraz musimy tą skórkę, obec tej skórki. Ja mam 100 nasion, także tego nawet nie będę pokazywał, jak to ubieram. Ale będę to robić. One powinny być suche. Co możemy zrobić? Zostawić je na jakiś czas, je wysuszyć. I wtedy ta skórka nam się będzie
łatwiej obierała. I ja chyba tak to teraz zrobię, bo one są naprawdę wilgotne. Ten sprzedawca po prostu zapakował wilgotne nasiona do tej paczki i to dlatego to się stało. One nie są dobrze wysuszone. Ta skórka nie jest całkiem sucha. Ona jest sucha, ona jest jak papier taki. Ona naprawdę jak pergamin ma odgłos, jak się je otwiera. A to nie ma tego odgłosu. One są, nie wiem czy widzicie, one są wilgotne, po prostu są wilgotne, zawilgociałe. Dobrze, że nie wykiełkowałem je w tym worku, jak wysyłał. To nawet nie jest skórka, wiecie co to jest? To jest jeszcze część tego ich owocu. Po prostu nie są przebrane. Teraz zobaczę, co się stało. No to do Szkocji teraz będzie przebierał, a my użyjemy magię tego internetu i pokażę następną część, jak już będą wszystkie przebrane. Tutaj mamy już przebrane nasiona. To są te skórki, które przebrałem. Pamiętajcie, robimy to w nasionach i możemy nawet założyć maseczki, żeby nie wdychać tej grzybni. Jeśli to jest po prostu sama sucha skórka, która jest spleśniała, można to usunąć po prostu przepukując je w wodzie. Ja mówię, one moje były mokre, więc musiałem to obierać. I widzimy różnicę w kolorze. Są już obrane. I jak widać, na nich pleśni na razie nie widać. Ale i tak je zdezynfekujemy. Ale najpierw, jeśli przebieramy i jakieś nasionko wydaje nam się miękkie, możemy je ścisnąć i czujemy, że jest miękkie, to mówię o nasionach Hekarpusa. W tym momencie je na pewno wyrzucamy. A teraz te zdezynfekujemy. A jak to zrobię? Już Wam pokazuję. Tu teraz dałem nasiona do słoika, a zaleję je nad tlenkiem wodoru. Strasznie brzmi? Po prostu zwykła woda utleniona. H2O2. Teraz je zalewamy. I widzimy, że tworzą się bąbelki. A jak to się tworzy? Gdybym zalał te świeże skorupy, dużo bardziej by to bąbelkowało. Tutaj mniej. Woda utleniona rozkłada się na tlen i wodę. I właśnie ten tlen reaguje z błoną komórkową grzybni i ją niszczy. I w ten sposób właśnie zabijamy. Tu widać, jak to te bąbelki po prostu ten tlen reaguje z grzybnią. I zostawiamy to tak na około 5-15 minut, nigdy więcej niż na pół godziny. Poza tym mniejsze nasiona zdecydowanie na krócej, te które mają mniejszą powierzchnię, bym powiedział, tak? Nie umiem jeszcze raz wysłowić. 10-15 minut i tak to zostawiamy. No i co Wam powiem? Ogrodnictwo egzotyczne. 100% nadziei, 50% paniki. Minęło 15 minut. Ja teraz tą wodę zleję, delikatnie nasiona przepłuczę i następnie namoczymy te nasiona na 24 godziny. Po 24 godzinach je wysadzimy. Po namoczeniu tych nasion przez 15 minut w wodzie utlenionej, po przepłukaniu ich, moczymy je przez 24 godziny, tak jak tutaj widać, w zwykłej wodzie. Ja tą wodę po 12 godzinach zmienię. Poza tym ten proces pozwala nam określić, czy nasiona są ciągle żywe, czy już nie. Martwe nasiono pływałoby na powierzchni, żywe opadają na dno. To nie zawsze się sprawdza z każdym nasionem. Z palmą kokosową, tudzież ich roślinami, które są spokrewnione, to nie będzie działało, tylko że one muszą się osiąść na wodzie, bo tak one się rozprzestrzeniają. Natomiast z pozostałymi nasionami palm tak właśnie sprawdzamy, czy są żywe. I to już na tyle. Nasiona się moczą i teraz zobaczymy, co pierwsze puści. Nasiona korzenie, czy puszczą moje nerwy. A tak na poważnie.
Mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że udało mi się przynajmniej ich część uratować. Nie wszystkie wykiełkują, nasiona nigdy wszystkie nie kiełkują. Natomiast zobaczymy, jaki to będzie procent i czy w ogóle wykiełkuje. Jeśli macie ochotę, napiszcie. Napiszcie mi, ile waszym zdaniem wykiełkuje. To było 100 nasion, 2 były zgnite, czyli zostało mi 98. Ciekawe, czy ktoś zgadnie. Ja sam nie wiem, ile będzie. Będę szczęśliwy, jak będzie 50. 49, dobra, 50%. Czas pokaże, czas pokaże. I to już tyle. Jeśli macie problemy, podobne problemy z nasionami, szczególnie palm, które są drogie i naprawdę czasami ciężko je dostać. Mówię, używajcie tej wody utlenionej. Oczyście porządnie, namoczcie przez 15 minut w tej wodzie utlenionej, potem przepłuczcie. I co? No i co mamy do stracenia? Te nasiona i tak mamy, tak? I takie mamy, więc albo nam coś wykiełkuje, albo po prostu będziemy mieli bardzo wielki kompost. A teraz już nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do usłyszenia i mówię, napiszcie mi w komentarzu, jak myślicie, jaki procent wykiełkuje.